Festelaun, duńskie święto karnawałowe obchodzone 7 tygodni przed Niedzielą Wielkanocną. Duński Festelaun jest swego rodzaju hybrydą Halloween i karnawału. Dzisiaj jest to tradycja głównie dla dzieci, ale jak to było kiedyś? Festelaun to zwyczaj, który sięga czasów przed reformacją kościoła w 1536 roku, kiedy to Dania była jeszcze katolicka, a Festelaun był wstępem do 40-dniowego postu. Nazwa święta pochodzi z dolnoniemieckiego słowa oznaczającego wieczór przed świętem. Od XIX wieku święto to obchodzone jest także na Islandii, dokąd wprowadzili je piekarze duńscy i norwescy. Natomiast w krajach Europy Południowej podobna nazwa nosi nazwę karnawału. Przed startem postu, oczywiście o ile pozwalała na to kiesa gospodarza, chciano ostatni raz nacieszyć się jadłem, takie jak dobry chleb, mięso, tłuste jedzenie, trunki czy słodkości, które w czasie postu były zakazane. Po reformacji post w sensie katolickim został zniesiony, ale Festelaun zostało zachowane jako popularna praktyka. Nordyckiego Festelaun nie można jednak nazwać świętem religijnym. Kościół przed i po reformacji aktywnie starał się je wyplewić. Mimo protestów Kościoła tradycja przekazywana była z pokolenia na pokolenie, a samo święto traktowano bardziej jako wyznacznik zmian pory roku, czyli rozpoczęcia się wiosny i co za tym idzie rozpoczęcia się prac rolnych, niż jako zwyczaj religijny. Obecnie dzieci przebierają się w kostiumy i gromadzą słodycze. Zabawa przeniesiona została do szkół, hal sportowych, targowych, do centrów handlowych, niektórych zakładów pracy, ośrodków kultury. Co ciekawe, obecnie Festelaun dla maluchów odbywa się także w niektórych kościołach bez większego utyskiwania duchownych. Duńczycy, głównie dzieci, przebierają się w Festelaun. Jeśli jednak zostaniecie zaproszeni na imprezę dla dorosłych, będziecie zmuszeni znaleźć sobie jakiś kostium. Na całe szczęście są one dostępne w sklepach albo możecie wykonać je ręcznie. A jeśli nie macie ochoty się przebierać, zawsze możecie wykonać śmieszny makijaż na swojej twarzy, albo zakupić, albo zrobić maskę karnawałową. W Danii i Szwecji charakterystyczną tradycją związaną z Festelaun jest zabawa wybicie kota w beczce. Wcześniej ten zwyczaj był również popularny w Holandii i Niemczech, co mogło zainspirować nordycką wersję tego zwyczaju. W Niemczech nosił nazwę Ketzeschlagen. Był to rodzaj rytualnego zabicia kota. W oryginalnej wersji zwierzę było zagrzebywane żywcem na polu. Stopniowo zaczęło się używać martwego kota lub postaci zrobionej ze stojących starych ubrań i tym podobnych. Oryginalne duńskie bicie kota w beczce polegało na zawieszeniu na drzewie drewnianej beczki z żywym czarnym kotem. Wypadałoby był czarny, bo tym futrzakom przypisywało się konotację z szatanem, ale z braku laku łapało się pierwszego lepszego dachowca, jaki się napatoczył. Następnie beczkę rozbijano kijami lub pałkami. Dla urozmaicenia czasem zawodnikom zawiązywano oczy lub sadzano na koniach. Wygrywał ten, od czyjego uderzenia odpadło dno beczki. W niektórych rejonach zwycięzca zwolniony był przez cały rok od płacenia podatków. Po rozbiciu pojemnika kota często zabijano, chociaż nie zawsze. Dlaczego obrywało się właśnie kotom? Bo w tradycji ludowej i obrządku religijnym jest symbolem pokusy i grzechu. W 1230 roku papież Grzegorz IX wydał bullę Vox in Rama, w której to oficjalnie uznał koty za diabelskie bestie, które należy za wszelką cenę wytępić. A ponieważ głupota szybko rozprzestrzenia się w narodzie, papieskie brednie zostały poważnie potraktowane przez europejskich władców i ciemny lud, który zaczął tępić koty na potęgę. Nikt jakoś specjalnie się nie przejmował faktem, że wraz z ubywaniem sierściuchów wzrastała ilość szczurów oraz pcheł, a pchły zaczęły rozprzestrzeniać dżumę. I tak czarna śmierć w XIV wieku przetoczyła się przez kraje europejskie, w tym przez Danię, i wybiła od 75 do 200 milionów ludzi. O ironio, Festelaun i zabijanie kotów miało zapewnić domownikom ochronę przed złem, w tym zapobiec wybuchnięciu zarazy we wsi. Coś poszło nie tak. Ostatni przypadek wykorzystania żywego zwierzęcia zanotowano dopiero w 1880 roku w Risu. Współczesne beczki są już tylko ozdabiane wizerunkiem kota, a zawierają łakocie i owoce dla dzieci. Beczkę rozbijają się tak samo jak kiedyś, czy dzieci ustawiają się w kolejce, każdemu przysługuje umowna ilość uderzeń kija i ten, który uderzy i spowoduje pęknięcie dnia i wysypanie się słodyczy, zostaje tak zwaną kocią królową, natomiast osoba, która rozbije ostatni kawałek, zostaje kocim królem.
Istnieje kilka rodzajów beczek, od typowej, drewnianej, porządnej, masywnej beczki, którą się zwykle zajmują dorośli, po mniejsze beczki dla dzieci, tak do 12 roku życia, oraz tekturowe, które są przeznaczone dla tych najmłodszych dzieci, które zwyczajnie mają problemy z uderzeniem w beczka, co dopiero z rozwaleniem drewnianej struktury. Od niedawna na rynku dostępne są również piniaty, szczególnie dla najmłodszych dzieci, które niekoniecznie mają siłę i ochotę bić wielką drewnianą beczkę. Inną zabawą o makabrycznym i symbolicznym znaczeniu było podjeżdżanie do kury, koguta lub gęsi. Rwanie gęsi miało zapewnić bogate plony. Uczestnicy konkursu galopowali konno pod wiszącym głową w dół ptakiem i próbowali złapać go za szyję, tak aby urwać mu łeb. Aby zadanie było trudniejsze, szyję zwierzęcia smarowano masłem, smalcem lub łojem. Na całe szczęście zabawa nie przetrwała w żadnej formie. Nie wszystkie zwyczaje związane z Festalaun są tak makabryczne i bestialskie. Nieodłącznym elementem podczas Festalaun są słodkie bułeczki wypełnione kremem lub pokryte lukrem, tzw. Festalaun Bowl. Tradycja pochodzi z końca średniowiecza. Wówczas zarezerwowane na Festalaun były białe pszenne bułki podawane z mlekiem lub kawałkiem masła w środku. Dawniej był to niecodzienny przysmak. Festalaun Bowl pochodzą prawdopodobnie z Niemiec. Najstarszy przepis na staromodny Festalaun Bowl pochodzi z książki kucharskiej, pierwszej komercyjnej wydanej w Danii w 1837 roku przez Madame Mangor. Składniki ciasta to mąka pszenna zmieszana z rodzynkami, skórką pomarańczy, kardamonem i śmietaną. W dzisiejszych czasach można kupić bułki z różnymi formami nadzienia, od kremu do ciasta, przez drzemy owocowe, budyń, bitą śmietanę lub zwykły lukier albo cukier puder na wierzchu. Aby dostać bułkę, dzieci śpiewały tradycyjną piosenkę. Tradycja słodkich bułek wiąże się ze zwyczajem zbierania w Festalaun Rusk, czyli młodych gałązek drzew, które dopiero co puściły pąki. Biczowano nimi chłopców i dziewczęta. Festalaun Ris znany jest w Danii od XVIII wieku i ma kilka korzeni. Według jednej wersji ten, komu udało się wstać najwcześniej i pierwszym kogoś uderzyć przygotowaną rózgą, wynagradzany był bułką. Zazwyczaj dzieci atakowały swoich rodziców w ten sposób. Opcja numer 2 dla nieco starszych osób, czyli kawalerowie i dziewice chłostali się nawzajem na dzień dobry i posypywali sobie głowy popiołem. Oczywiście chłosta miała przyspieszyć szczęśliwe wejście młodych w związek małżeński i wspomóc płodność. Inna teoria głosi, że po reformacji szczególnie pobożni ludzie byli w stanie wychłostać swoje dzieci rózgą w Wielki Piątek, aby fizycznie uświadomić dzieciom cierpienie Jezusa. Zapewne prawda leży gdzieś po środku. W każdym bądź razie od 1800 roku zwyczaj uległ głębokiej przemianie i dzisiaj rózgi stosuje się tylko do dekoracji.